Oczywiście, że musiałem obejrzeć nowego Kapitana Amerykę. Fabuła? Nie ma co zdradzać. Wiesz, mamy kapitana, Thaddeus Ross, ten, który tam gonił Hulka, teraz jest prezydentem, no i oczywiście jest jazda. Tyle mi się wydaje, że rzeczywiście wystarczy, nie ma potrzeby mówić. Troszeczkę pewnie opowiem, troszeczkę więcej o postaciach. Ale ten film, bo został ogłoszony oczywiście tego samego dnia, w którym odbyła się premiera finałowego odcinka serialu Falcon i Zimowy Żołnierz w 2021 roku, więc rzeczywiście bardzo dużo. Budżet 180 milionów, więc potężne pieniądzury, no można by oczywiście tak rzec. I było powiedziane, to będzie taki bardziej film przyziemny, wiesz, nie będzie tam Thanosów, nie będzie ufoków i tak dalej, multiversum, będziemy spokojnie zajmować się tymi rzeczami. No stwierdziłem, okej, no fajnie, rzeczywiście fajnie, pierwszy Kapitan Ameryka, pierwszy Avenger był taki mniej więcej bardziej przyziemny, może będzie podobnie, bo w końcu dostajemy nowego Kapitana Amerykę. Pamiętaj, że to już nie jest Steve Rogers, nie, w tym momencie już jest Sam Wilson, niegdyś Soku, teraz jest on Kapitanem Ameryką. No i stwierdziłem, okej, że rzeczywiście będzie dobrze, będzie ciekawie. No i kiedy pojawił się pierwszy zwiastun, tam wiesz, ta walka z Czerwonym Hulkiem i tak dalej, no mówiłem, okej, wygląda dosyć ciekawie. No i tak naprawdę tego się spodziewałem. Chciałem otrzymać rzeczywiście film, którym no, Kapitan Ameryka, no też pamiętaj, Sam Wilson nie jest tak samo super świetny jak kapitan. To jest zwykły facet, którym powiedzmy ma kilka i wyłącznie gadżety, wiesz, coś na zasadzie Iron Man, coś na zasadzie Batman, bo Kapitan Ameryka miał serum, był super mocny, a tutaj akurat rzeczywiście takiej zasadności nie ma i wiele razy w trakcie filmu z tego się nabijają, no ale to już oczywiście inszość oczywiście, jak mawia kabaret. Więc tego chciałem tam dostać. Chciałem, żeby była po prostu fabuła sensowna. Wiesz, żeby to się wszystko ładnie układało, bo często gęsto, jeżeli chodzi o Marvela, a zwłaszcza o ostatnie filmy, no to fabuła delikatnie mówiąc kuleje. Wiesz, nie ma tego ciekawego podejścia, no nieważne, Ant-Man i Osa, czy Sekretna Inwazja i tak dalej, no rzeczywiście nie wygląda to wszystko najlepiej, więc tego się spodziewałem i niestety tego nie dostałem. Wiesz, bo powiem tak, film ma premierę w lutym 2025, a jeszcze w grudniu trwały dokrętki. Dopisywali postacie, rzeczywiście stwierdzono, ok, to trzeba dołożyć, to trzeba dodać, to trzeba zmienić, więc to mi się bardzo nie podobało. W ogóle tak jak ten film jest skonstruowany, wygląda na to, że chyba Marvel postawił sobie za cel połączyć wszystkie filmy, jakie kiedykolwiek były zrobione przez Marvela, przez Universal i tak dalej, różnego rodzaju wytwórnie, ale pod szyldem oczywiście Marvel, żeby one były teraz jedne, wiesz, pamiętasz, mieliśmy 3 Spider-Many, pojawiał się Holland, pojawił się Maguire, pojawiał się Garfield, w porządku, inne postacie. Mamy oczywiście, tak na dobrą sprawę, też 3 różnych aktorów, którzy wcierali się w Hulka, bo mamy teraz Marka Ruffalo, jak najbardziej, mieliśmy wcześniejszego Hulka, no i jeszcze wcześniejszego Hulka, więc rzeczywiście tak naprawdę już w tym momencie 3 postacie. Tam w jednym oczywiście też mieliśmy innych Rossów, bo to był William Hurt, teraz no, po jego śmierci jest Harrison Ford, wcześniej był Sam Elliott oczywiście, a wtedy oczywiście Hulkiem był Eric Bana, a potem jeszcze w tym momencie oczywiście mi wypadło z głowy, ale za chwilę oczywiście wróci. I chyba rzeczywiście, dużo tego rzeczywiście, no ale niech tak będzie, stwierdzili, ok, to musi być jedno i w tym momencie już wiemy, że ten Hulk, tak, i Abominacja, no Abominacja to oczywiście niesamowity Tim Roth, a kto grał Hulka cały czas nie chce mi przyjść do głowy, no ale mam postać tego aktora przed oczami, zobaczymy. Nominowany przecież w tym roku jest do Oscara i w tym momencie już wiemy, że to jest jedno uniwersum z Kapitanem Ameryką, z Avengersami i tak dalej, i tak dalej. I tutaj wydaje mi się, to jest pierwsza z rzeczy, która mi się nie podoba, ponieważ oni już sami mylą pojęcia, nie wiedzą jak do tego wszystkiego podejść, bo po pierwsze, skoro tutaj mamy 3 różnych aktorów wcielających się w Hulka, no to się zdarzyło, ale okazuje się, że tutaj jest ten powiedzmy trzeci, który, no nie wiemy, bo równie dobrze to może to być ten Hulk z poprzedniego filmu, a równie dobrze to może być teraz już Mark Ruffalo, prawda, bo Kapitan Ameryka to jest Mark Ruffalo, a tutaj to jest rzeczywiście inny aktor. Edward Norton, proszę bardzo, w końcu przyszedł Edward Norton, ale nie wiemy, który to może być Hulk, ale to jest jeden Hulk. A tutaj się pomyliło, bo dopiero co mieliśmy Spider-Many, gdzie mieliśmy 3 różne uniwersum, a tutaj mamy
O co chodzi? No nie bardzo, specjalnie nie bardzo. I to jest jedna z wielu rzeczy, wiesz, widać, że oni się nie uczą, niespecjalnie się uczą na tym co, gdzie, jak i kiedy, bo to jest 30 film w MCU. Bardzo, bardzo dużo współczuję w ogóle temu, kto będzie musiał tam gdzieś powiedzmy w okolicach 2030 roku obejrzeć i ogarnąć wszystkie filmy, wszystkie produkcje Marvela. Naprawdę, krzyż na drogę tylko i wyłącznie. Ale jest zbyt dużo rzeczy, które po prostu się nie uczą. A co najgorsze, Marvel zżyna z samego siebie. Naprawdę, Marvel zżyna z samego siebie. Jak tak oglądałem, jest tutaj relacja pomiędzy Kapitanem Ameryką a jednym z żołnierzy. Nie będę tutaj zdradzał. To jest wyciąć po prostu Ctrl-C, Ctrl-V, wiesz, wytnij w klej to, co było między innymi pomiędzy pomiędzy Iron Manem a War Machine, pomiędzy Rhodym. Rzeczywiście, no, ta sama zasadność i to więcej niż jeżeli tylko i wyłącznie chodzi o znajomość. No, tam bitwy i tak dalej, to wszystko jak najbardziej jest zasadne i przełożone. I tak stwierdziłem, że no nie, no to nie wygląda dobrze, to nie może tak się podziać, a jednak tak jest. Jeżeli chodzi o fabułę, no to cały ten no tak, mamy ciąg przyczynowo-skutkowy, ale jest on delikatnie mówiąc bardzo naciągany, bo nasz antagonista, główny antagonista w tymże filmie, nie powiem kim on jest, ale już jeżeli jesteś osobą zorientowaną na Marvela, to dokładnie pewnie się domyślasz, co jest grane, ale to wszystko nagle sprawia, że oglądamy ten film i ta fabuła jest taka, okej, w porządku, ale skąd to wynikło? A on po prostu znał już, wiesz, jak w szachach, 28,5 tysiąca ruchów do przodu i to nie wygląda dobrze, naprawdę nie wygląda dobrze. Pojawia się na przykład Sidewinger, tutaj w tej roli Giancarlo Esposito, którego aż do grudnia nie było. Tak, nie przesłyszałeś się. Do grudnia go w ogóle nie było, dopiero wtedy po pokazach testowych stwierdzono, no nie wygląda to za dobrze, trzeba dodać jego postać i czuć, naprawdę czuć wulgarnie, bezczelnie, to jest taki plaskacz w nos, plaskacz w twarz, że on jest tak wrzucony na siłę, tylko i wyłącznie po to, żeby jakiś tam, może tam fabuła się popchnęła do przodu, ale to nie wygląda za dobrze, wiesz, to jest trochę tak, jakby kiedyś w Polsce była taka moda, że kiedy telewizja, powiedzmy, robiła film, inaczej, robili serial, to automatycznie mówili, robimy teraz film. Wiesz, dostaliśmy Janosika z Perpeczko i tam było 20 odcinków, potem z tych 20 odcinków wzięli tam po 10 minut stąd i z tego łączyli jeden wielki film i to wyglądało beznadziejnie. Wiesz, to było taki puzzle, taki patchwork, taki zlepek różnych rzeczy i tak samo jest tutaj. Oni po prostu chcieli chyba zbyt dużo rzeczy wrzucić naraz i sprawili, że no, z tego jest rzeczywiście fabularnie jeden wielki koszmar, naprawdę koszmar, bo to jest banalne, tak, banalny, ale wszelkiego rodzaju motywy są głupie, są po prostu tandetne i tutaj jest wszystko od A do Z przewidywalne i to nie jest ciekawe, wiesz, miało być przyziemnie, ale to bardziej chciałem, może nie fabuły detektywistycznej, bo niemalże taką dostajemy. Brakuje teraz, żeby jeszcze jakiś tam Philip Marlowe wyskoczył. No ale rzeczywiście, żeby to miało ręce i nogi. A tego tutaj niestety nie ma, bo o ile początek jest w miarę interesujący, no ale to wiadomo, że musimy zacząć wysokiego C, jak mówił Hitchcock. Najpierw mamy trzęsienie ziemi, później napięcie rośnie. No coś takiego jest, rzeczywiście dostajemy, tylko i wyłącznie po to, żeby się okazać, że to jest wszystko jedna wielka ściema i jest po prostu bzdura. No ale to już tak rzeczywiście jest i zatrzęsienie jest w tym filmie bohaterów, postaci, naprawdę bardzo, bardzo dużo, no bo wiadomo, że Antony Mackie wciela się w Kapitana Amerykę po raz pierwszy w filmie, tak, w filmie, no my tam wiemy, że na końcu jednych z Avengerów się pojawił, ale wiadomo o co chodzi. I Antony Mackie jak dla mnie jest fajnym aktorem, jest ciekawym aktorem, ale nadaje się do roli jednego z wielu. Wiesz, kiedy mamy tam powiedzmy pierdyliard Avengerów, on się nadaje, jest świetny, ale żeby poprowadzić sam film, nie. On nie jest na tyle jak dla mnie postacią charyzmatyczną, żeby być świetnym Kapitanem Ameryką. I on nie jest jak dla mnie świetnym Kapitanem Ameryką. Rzeczywiście jest on taki w porządku koleś, ale to nawet pada w filmie, ktoś tam mu mówi, że ty nie jesteś Steve Rogers, wiesz? I to czuć było, bo kiedy Evans grał kapitana, no to rzeczywiście była jego prezencja, on tutaj wszedł i był.
A niestety Kapitan Ameryka w wykonaniu Antonego Mackiego jest taki, po prostu sobie jest, się pojawia i dziękuję bardzo. I niespecjalnie, nie więcej powiem, nie przekonuje mnie. Nie to, że niespecjalnie, nie przekonuje mnie. Jak dla mnie jego Kapitan Ameryka to jest po prostu, cytując Killera, popierdółka. Rzeczywiście nie jest to fajny. On był świetny jako Soku, ale tutaj się nie nadaje. Oczywiście Harrison Ford przejął schedę po Williamie Harcie, który odszedł od nas. Biorąc pod uwagę, że to jest powiedziane, że to jest po Williamie Harcie i jakie się postacie tutaj pojawiają, domyślam się właśnie, że tak, że to jest ten Hulk, tak, ta postać, że to nie jest ten akurat, kiedy tam Sam Elliott grał Rossa, to akurat jest ten konkretny, no i on jest dobry, no to jest Harrison Ford, no to rzeczywiście nie ma się co czarować, jego postać jest jaka jest, no to rzeczywiście chyba nie trzeba tłumaczyć. Thaddeus Ross, no jest kawał twardziela, kawał wredoty, no to rzeczywiście można powiedzieć. Nie wiem, czy Harrison Ford do końca się super świetnie odnajduje w MCU. Oczywiście nie jest to pierwszy raz, kiedy gra prezydenta, no to wiemy o tym wszyscy bardzo dobrze, no ale rzeczywiście jakoś tak to wygląda. No jest również czerwonym Hulkiem, tutaj niczego nie spalę, spokojnie, to jest na zwiastunie powiedziane. No i jakoś tam się rzeczywiście mu to udaje zachować, ale jego Thaddeus Ross, nieważne, czy to był Sam Elliott, czy to był William Hart w wielu oczywiście filmach, ten Ross to był facet, który, używałem przed chwilą porównania do szachów, on wiedział 3-4 ruchy na przód, co się będzie działo, wiesz, taki Kevin Feige. Potrafił ocenić, ok, tu się stanie to, tu zrobimy tak, a tutaj rzeczywiście on nie jest proaktywny, on jest reaktywny. Tutaj jego prezydent Ross to jest taki facet, z którym naprawdę każdy może pomiatać, wiesz, rozstawić go po kątach i rzeczywiście nie wygląda to najlepiej. Joaquin Torres się pojawia w komiksie, mówię w komiksie oczywiście, jest to nowy Falcon, nowy Soku, jak kto woli. I tutaj właśnie jest, no tak, on jest takim dodatkiem, który się musi pojawić. Wiele by mówić odnośnie tego, z kim się potyka, kto pojawia się w tym filmie, ale nie chcę rzeczywiście zdrady. Tak samo jest na przykład Ruf Bat Seraph, postać bardzo znana dobrze w komiksie, zresztą taki, powiedzmy, akurat no, żeńska wersja Kapitana Ameryki w komiksie. Tutaj oczywiście jest troszeczkę inaczej. I tak samo jak był w serialu, pojawia się tutaj Isaiah Bradley, czyli no jeden z wcześniejszych Kapitanów Ameryki, bo pamiętaj, że Kapitan Ameryka to nie tylko i wyłącznie, że Steve Rogers, nie, nawet Bucky Barnes w komiksie był kiedyś Kapitanem Ameryką, więc to akurat się zmienia. I co mnie zaskoczyło, no oczywiście jest jeszcze Giancarlo Esposito jako Sidewinger, to mówiłem już o tym oczywiście wcześniej. Co mi się bardzo nie podoba, to fakt, że ten film na siłę, wydaje mi się, to jest na siłę, bo czuć, to nie jest tak, że po prostu oglądasz sobie i nie zauważysz tego. Jak najbardziej jest bardzo chamsko poprawny politycznie. Ja oczywiście wiem, że ktoś może powiedzieć, że to jest Kapitan Ameryka, to tamto, to siamto, ale nie. Tutaj rzeczywiście jest bardzo poprawny politycznie. Ja się zastanawiałem, biorąc pod uwagę to, co się dzieje fabularnie w tym filmie, czy oni go puszczą, bo też były niedawne wydarzenia przed wyborami oczywiście w Ameryce, które to wygrał ten facet z bardzo brzydką fryzurą. I podobne wydarzenia mają miejsce w tym filmie. I tak się zastanawiałem, kurczę, czy to film naśladował życie, czy życie uprzedziło film i naśladowało go. No, nie mnie to oceniać, sama możesz podjąć decyzję rzeczywiście, ale nie ma takich bohaterów, no wiadomo, że skoro mamy pozytywnych bohaterów, to mamy za nimi trzymać kciuki, złole, no jak najbardziej odpuszczamy im. I nie ma tego, wiesz, nie ma czegoś takiego, że żeby się udało, trzymasz kciuki. Nie, no to po prostu postacie są miałkie, one są słabo napisane. No sam Giancarlo Esposito mówię, no jak można wydać 180 baniek na film i nagle na 3 miesiące przed premierą tegoż filmu wymyślasz całkowicie nową postać, wymyślasz całkowicie nowy wątek, dodajesz go, bo okazało się, że miałeś gówniany scenariusz wcześniej i teraz też jak najbardziej myślisz, że to pomoże. No nie, to nie pomogło. Więc tak naprawdę poza Rossem, poza Thaddeusem Rossem, który rzeczywiście ma coś do przekazania, niekoniecznie tutaj dużo rzeczy jest, bo nawet wiele postaci, które się pojawiają w tym filmie,
nie miałem wytłumaczonych, kto to jest. Dopiero jak przygotowywałem się do tej recenzji, przeczytałem IMDb, to się okazało, o proszę bardzo, pojawia się Copperhead. Ja mówię, a kto to jest Copperhead? Sprawdziłem sobie i przypomniałem oczywiście, że to jest ten i tak dalej. Nie będę tutaj oczywiście zdradzał. Albo pojawia się na przykład, jak już mówiłem, wspomniana wcześniej, Ruth Bat Seraph i tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy mamy powiedziane, ale gro z tego nie jest. I rzeczywiście ktoś chyba bardzo źle, znaczy nie chyba, ale na pewno bardzo źle wydał te 180 baniek, bo no tak, no niestety Marvel ostatnio znowuż przyzwyczaił nas do tego, że coś się nie wiem stało. Chyba się im komputery zepsuły, czy wiesz, jakiegoś wirusa mają, bo sobie nie kupili antywira, bo po prostu CGI, czyli komputerowo generowane efekty, to one nie są dobre, no to co ci będę mówił. Nie ma po prostu super rewelacji. No, o ile tam są pewne sceny, gdzie to wygląda dobrze, no ale nie ma, no wiesz, oglądasz i tak mówisz, naprawdę, w ogóle walka Sama Wilsona z Czerwonym Hulkiem zawiera ponad 300 ujęć z efektami wizualnymi. Ponad 300 ujęć, tak, no i to chyba rzeczywiście, no pewnie ChatGPT, czy jakieś tam inne aplikacje pewnie by zrobiły to lepiej albo ciekawiej. No rzeczywiście nie wygląda to dobrze, wiesz, a kiedy masz film, który no ma być dobry, to wiesz, pamiętaj, to nie jest dramat. Ja ciągle narzekam na tą fabułę, ale tak naprawdę to nie jest dramat, znaczy ten film to jest dramat, ale to nie jest dramat gatunkowo, wiesz, to nie ma być nie wiadomo czego, nie, ma być dobra akcja, ma się rzeczywiście dużo dziać i ten film ma wyglądać ładnie i on nie wygląda również dobrze i to nie jest dobra sprawa, że tak to się dzieje z tym wszystkim, no nie wiem naprawdę co się dzieje w tym Marvelu, że tak po prostu to się wszystko sypie. Oczywiście jest scena po napisach, oni powiem za chwilę, żeby nie zdradzać tutaj wszystkiego, ale biorąc pod uwagę, jak ten film jest skonstruowany, że on jest oczywiście bardzo poprawny politycznie, no bo musi oczywiście być, że on wprowadza pewnych bohaterów, bo sam główny wątek tak naprawdę tego filmu, bo pewnie było ci dane zobaczyć na zwiastunie, nie powiem o co chodzi, no to jest taka opcja, że wprowadzić nam wielu nowych bohaterów, wiele nowych bohaterek, będzie się działo mnóstwo i no co tu dużo mówić. Ten film w tym momencie, no to już wiadomo, że jakiś czas temu Marvel powiedział, ok, no to my już jedziemy z koksem, będzie multiversum, będzie wszelkiego rodzaju rzeczy. Mieliśmy to oczywiście chociażby w Spider-Manach i wiem, może mi powiedzieć, ale Spider-Many to nie jest Marvel, tylko Sony. Dobra, dokładnie wiesz o co chodzi. Tamto uniwersum też już się powoli kończy. I biorąc pod uwagę, co tutaj się dzieje, no przyszłość Kapitana ciężko powiedzieć, wiesz? Niby według wyliczeń zapowiedziane są, że spokojnie, film kosztował 180, ale on już w pierwszy weekend jest planowany, że zarobi 190. Nie wydaje mi się, żeby ten film aż tak poszedł do przodu, wiesz, było, patrz, Avengers 2 miliardy, ten miliard, to miliard i tak dalej, trzeci Iron Man przecież ponad miliard, a tutaj no nie wydaje mi się, że to było rzeczywiście aż taki duży zysk. Powiem więcej, wydaje mi się, że ten film bardzo szybko pojawi się na Disney+, bo on tutaj rzeczywiście jest dostępny, przynajmniej będzie za jakiś czas dostępny i to jak to potraktowali, jak potraktowano fabułę, wiesz, w ogóle fabule, mamy, wielkim graczem jest Ameryka, no oczywiście jest, wielkim graczem jest Japonia, wielkim graczem są Indie, a inne supermocarstwa, a gdzie jest Rosja? Nie ma. Gdzie są Chiny? Nie ma. Gdzie jest Wielka Brytania? Nie ma, bo mnóstwo rzeczy jest zrobione tak, że po prostu, żeby pasowały, wiesz, żeby pasowały pod obecny klimat polityczny i widać, że ten film po prostu się nie wpisuje, nie wpasowuje. Tutaj mam jedną ciekawostkę, która mnie bardzo zaskoczyła, kiedy ją przeczytałem, że jest to trzeci film Marvela, który miał premierę w walentynki. No tak, no premiera jest oficjalnie 14 lutego, było wiadomo, że były pokazy przedpremierowe. Trzeci film, który ma premierę w walentynki po Daredevilu, tym oczywiście z Benem Affleckiem i Madame Web. No delikatnie mówiąc, dwa pozostałe filmy też nie są dobre. Nawet widziałem wersję reżyserską rozszerzoną Daredevila, też nie jest dobra, mimo że dłuższa bodajże o pół godziny, a Madame Web to po prostu szkoda gadać. No i widzisz, chociaż w takim aspekcie się nie uczą, że nie wypuszczamy filmów w walentynki, bo to wychodzi z tego jedno wielkie słowo klucz. I chciałbym powiedzieć, tak, polecam ten film. No coś, skąd? Oczywiście, że nie mogę ci polecić tego filmu, bo on leży na wielu aspektach, wiesz. Fabuła? Nie. Bohaterowie? No zdecydowanie nie.
atrakcyjność, okej, no niby są, nie no niby, no na pewno są, jest dużo akcji, wiesz, mamy pościgi, mamy strzelanie, mamy, skoro to jest Soku, skoro Kapitan Ameryka, no to mamy, akcja się dzieje w powietrzu też, no ale to nie jest aż tak bardzo atrakcyjne. Może mój syn będzie chciał obejrzeć film, to pójdziemy drugi raz do kina i obejrzymy ten film i jemu się spodoba, ale on ma 8 lat. No i jeżeli do 8-latków kierujesz ten film, no to bardzo, bardzo, bardzo gratuluję, ale jeżeli to do jakiegoś widza, który ma przynajmniej troszeczkę pojmowanie i mniej więcej widzi, jaki jest ciąg przyczynowo-skutkowy, no to nie, to zdecydowanie nie. Jak chcesz obejrzeć dobrego Kapitana Amerykę, proszę bardzo, masz tutaj albo tutaj. W każdym razie wrzucę Ci w opisie i w przypiętym komentarzu linki do tych filmów na Amazonie. Możesz sobie obejrzeć, kupić, zobaczyć jak to się je. Mam ich dużo. No akurat Kapitana Amerykę, przynajmniej tego sobie dosyć cenię i dosyć lubię. A tutaj no niestety nie. Mam kilku aktorów takich, którzy rzeczywiście są według mnie dobrzy, ciekawi, ale niestety nie są na tyle charyzmatyczni, żeby móc pociągnąć cały film, żeby móc go poprowadzić i rzeczywiście być postacią wiodącą. I tak samo jest właśnie przy okazji Antonego Mackiego i to jest zarzut w sumie bardziej może nie tyle do niego, no bo co facet może poradzić? No taki ma scenariusz, taką jest osobowością i dziękuję bardzo, wyżej nie podskoczy, no niestety nie ma możliwości, ale można byłoby go równie dobrze otoczyć ciekawymi innymi postaciami, a nawet tutaj nasz główny złol, takie wytłumaczenie jego jak, co, gdzie i dlaczego, no to nie specjalnie. Teraz jest scena po napisach, więc ważne, w scenie po napisach muszę zdradzić zakończenie filmu, żebyś wiedział o co chodzi, więc jeżeli nie chcesz, to dziękuję bardzo, wyłącz sobie, a jeżeli chcesz wiedzieć, w scenie po napisach Kapitan Ameryka przychodzi do więzienia, bo tam oczywiście jest umieszczony Samuel Stern. Tak, oczywiście jak najbardziej, bo on jest tutaj złym charakterem w tymże filmie, złą postacią. Tinker, myśliciel, to jest ten facet, któremu tam w filmie z Edwardem Nortonem oczywiście pisał jak pod kryptonimem Mr. Blue, Pan Niebieski, no i on tam rzeczywiście wymyśla te wszystkie, jak pomóc Hulkowi i na końcu tam w tym właśnie filmie, tam trochę tej oczywiście krwi, tam radiacji, gamma spada na niego i w ogóle to jest wszystko wyjaśnione, czemu on to. I on jest tutaj zły. W każdym razie i on tutaj mówi Kapitanowi Ameryce, że słuchaj, myślisz może, że więcej coś znaczysz. Nie. Myślisz może, że to jest wszystko w porządku, że ogarnąłeś temat, że jesteś super, ale nie. To nie, bo może dasz radę tutaj, ale pamiętaj, że są jeszcze, w domyśle, inne światy, inne rzeczy się będą działy, inni bohaterowie będą się pojawiać, więc w tym momencie masz już przechlapane. No oczywiście wiemy, że to jest zajawienie jak najbardziej multiversum tego, co się ma wydarzyć. No i według doniesień Kapitan Ameryka, czyli oczywiście Antony Mackie, ma odgrywać bardzo ważną rolę właśnie w 2 kolejnych częściach o Avengersach, czyli Doomsday i Secret Wars. Ma on prowadzić tak naprawdę Avengerów. Czy to się wydarzy po tym, jak ten film jest przyjęty? Nie wydaje mi się. Chociaż z drugiej strony, czemu by nie? Mogą taką wersję, a potem się okaże, że 3 miesiące przed premierą stwierdzą, dobra, to my teraz zmieniamy, bo przecież mamy tutaj Roberta Downeya Jr., jakie są plotki o tym, że ma się nawet pojawić Chris Evans, co prawda nie jako Kapitan Ameryka, ale może jako Johnny Storm albo cokolwiek innego, nie wiadomo. Więc może być dobrze, ale niekoniecznie. Ja nie wróżę przyszłości i ten film odradzam tobie. Naprawdę, nie mogę polecić, to nie jest tak, że wiesz, chyba, że chcesz, obejrzyj i tak dalej. Jeżeli fanem jesteś wielkim Marvela, tak, oczywiście, że tak, trzeba obejrzeć. Jeżeli fanem jesteś wielkim Kapitana Ameryki, tak, trzeba obejrzeć. Ale jeżeli chcesz kino, które ma cokolwiek tobie wnieść, ma być w miarę sensowne, no to nie tędy droga, bo pójdziesz, spędzisz przysłowiowe 1,5 godziny, no i będzie to czas stracony, wiesz. Jak nie masz co robić, to popatrz jak ci sufit na przykład pleśnieje, albo jak trawa rośnie, może zobacz jak woda się w czajniku gotuje, cokolwiek innego, ale nie ten film, ale właśnie jest jeszcze oczywiście na tej liście jest dużo więcej filmów komiksowych. Obejrzyj, bo jest dużo takich, które warto.